Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium pod tytułem Porozmawiajmy o demokracji. Webinarium poprowadzi Natalia Kartyczak. Ja nazywam się Adriana Skutyńska i mam przyjemność hostować dzisiejsze spotkanie. Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej to projekt realizowany przez Fundację FRS. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzisiejszą osobą prezentującą będzie Natalia Kerdyczak, członkini zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, koordynatorka projektów i trenerka. W Fundacji Edukacja dla Demokracji odpowiada za współpracę z partnerami z Ukrainy oraz za działania dotyczące edukacji obywatelskiej, wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych. Jest również absolwentką warsztatów z facylitacji dialogu organizowanych przez Nansen Center for Peace and Dialogue i współpracuje jako trenerka przy realizacji inicjatyw dialogowych z Domem Ukraińskim w Przemyślu. Tyle z mojej strony. Dziękuję i zapraszam Natalię. Dzień dobry. Ja się nazywam Natalia Kertyczak, jestem z Fundacji Edukacja dla Demokracji i dzisiaj chciałabym przedstawić taki scenariusz zachęcający do działań lokalnych, do spotkań wokół tematu demokracji. Myśleliśmy o tematach, które mogą stanowić pewną trudność w rozmowie właśnie w społecznościach. I mamy też takie poczucie, że takim trudnym tematem do rozmowy może być właśnie demokracja. Chciałabym Was zapytać i można to jakby odpowiedzi udzielić na czacie. Dlaczego Waszym zdaniem takie rozmowy o demokracji mogą być trudne? Dlaczego trudno może być rozmawiać o demokracji w społecznościach lokalnych? Rzeczywiście zgadzam się z tym, co napisał Sebastian, że też wynika to z różnego rozumienia tego, czym ta demokracja jest i jak ją definiujemy, jaka powinna być demokracja. Mm, Wydaje mi się, że też takich przyczyn, dlaczego rozmowa o demokracji może być trudna, jest również kilka. Może być to związane z takim zjawiskiem, które spostrzegamy w Polsce, i jest to zjawisko polaryzacji. Mamy do czynienia z różnymi dosyć silnymi podziałami politycznymi. Często są to podziały, które być może silniej wybrzmiewają w mediach niż na poziomie takich rozmów między ludźmi, na poziomie takich naszych rzeczywistych interakcji. Tym niemniej mamy pewne obawy związane właśnie z tymi rozmowami na takie tematy polityczne, które mogą się okazać tematami grząskimi. Czasami mamy też za sobą doświadczenia trudnych rozmów, takiego zetknięcia się z jakimiś poglądami, powiedzmy jakby z przeciwległej części spektrum, gdzie postrzeganie pewnych aspektów rzeczywistości politycznej czy demokratycznej w naszym kraju było zupełnie różne. I jakby to zderzenie się też mogło być takim trudnym doświadczeniem, zabierającym chęć do dalszych rozmów, gdzie postrzegamy to jako potencjalnie grząski, ryzykowny, niebezpieczny grunt do rozmowy. Czasami mamy też do czynienia z taką niechęcią do wysłuchania innych poglądów, co też może być związane z tymi trudniejszymi doświadczeniami wcześniejszymi i pewną taką też w związku z tym obawą do wyrażania czy to własnych poglądów. I wreszcie wydaje nam się, że też nie zawsze wszystkie grupy, wszystkie osoby mają właśnie takie poczucie, że ich głos jest istotny, ich poglądy też są ważne i być może nie miały przestrzeni do tego, żeby zostać wysłuchanym. I dlaczego w naszym poczuciu warto, pomimo tych trudności, podjąć próbę rozmowy o demokracji? Taką ideą, myślą przewodnią całego projektu Jak rozmawiać jest budowanie kultury dobrej rozmowy. I też przy takim niepomijaniu tematów trudnych, czyli nawet jeśli możemy spotkać się ze znacznymi różnicami poglądów czy opinii, to uznajemy, że te tematy są jednak ważne i istotne dla nas, że dotyczą pewnych wartości, wokół których chcemy prowadzić rozmowę i z którymi chcemy pracować właśnie w celu budowania jakby i dobrej kultury rozmowy, i też wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj stąd też właśnie nasza taka propozycja, żeby jednak podjąć próbę rozmowy wokół tematu demokracji. I
Preteksty do rozmowy, do stworzenia właśnie takiej okazji do rozmowy mogą być różne i wydaje nam się, że w tym roku jest ich co najmniej kilka. Jakie to mogą być preteksty? Za nami zeszłoroczne wybory parlamentarne. Również w tym roku wybory samorządowe, jeszcze jesteśmy przed drugą turą, ale też kolejne wybory. Przed nami jeszcze wybory europejskie. To wszystko może być taką okazją do właśnie refleksji na temat aktywności obywatelskiej, uczestnictwa w wyborach, istotności wyborów właśnie w demokracji. Nie chodzi o to, żeby ta rozmowa była jakimś elementem kampanii wyborczej, ale raczej chodzi właśnie o to, że to może być taki moment skłaniający nas do refleksji, kiedy możemy przyjrzeć się temu, co się dzieje i jak chcemy o tym rozmawiać. Kolejnym pretekstem do rozmowy o demokracji mogą być takie rocznice, jak na przykład rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, rocznica początku takich przemian demokratycznych. W tym roku mamy 35. rocznicę i tutaj umieściłam w prezentacji takie logo inicjatywy społecznej, która jest takim, powiedzmy, otwartym parasolem, w ramach którego można realizować różne działania dotyczące właśnie takich rozmów czy refleksji o demokracji, o wolności, o tych przemianach, które w Polsce nastąpiły. I też na czacie znajdziecie link do strony poświęconej właśnie tej inicjatywie. Więc to też jest taka sytuacja, która może stanowić pretekst czy punkt wyjścia do rozmowy w waszej społeczności. I też mamy w tym roku inne ważne rocznice. Jest to na przykład 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oraz już mniej rocznicowo, a bardziej wokół takich kalendarzowych dni. 15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji i to też może stanowić taki punkt zaczepienia, wokół którego takie spotkanie w społeczności zorganizujemy. I jak zaplanować taką rozmowę, aby była to dobra rozmowa? Wątkiem takim przewodnim w projekcie Jak rozmawiać jest metodologia dialogu, jest podejście dialogowe, które ma sprzyjać właśnie temu, żeby można było prowadzić rozmowę w dobry sposób, tak aby mogły wybrzmieć różne poglądy i też żeby odbywało się to w atmosferze szacunku, zrozumienia i też próby wysłuchania różnych perspektyw. I o dialogu więcej znajdziecie informacji w materiałach projektu. Będziemy jeszcze do tego odsyłać pod koniec webinarium, ale chciałabym podkreślić takie 3 najistotniejsze elementy, aspekty właśnie tego podejścia dialogowego. Przede wszystkim dialog to nie jest debata, czyli my w tej rozmowie w formacie dialogu nie chcemy wygrać, nie chcemy kogoś przekonać do własnej racji, nie chcemy postawić niejako na swoim, przekonać, że nasze poglądy, nasze podejście, nasza perspektywa to jest ta jedyna słuszna. Staramy się rozmawiać, pokazywać własną perspektywę, ale robimy to niejako bez przekonywania innych, bez takiej próby właśnie pokazania, że to jest to słuszne podejście. Bardziej chodzi o to, żeby wyjaśnić, jak my mamy. I to, co się z tym wiąże, poza tym, że przedstawiamy własną perspektywę i własne poglądy, to też staramy się uważnie słuchać po to, żeby lepiej zrozumieć perspektywę innych osób. I to też jest coś, co bardzo jakby podkreślamy, to słuchanie, aby lepiej zrozumieć innych. W scenariuszu spotkania proponujemy rozmowę w takim formacie 4 kąty. To jest taka metoda, być może też już się z nią zetknęliście w innych waszych działaniach, którą można łatwo zaadaptować do swoich potrzeb i też można ją wykorzystać do innych niż demokracja tematów, które uznacie za ważne. W jaki sposób można to zrobić, wyjaśnimy trochę dalej właśnie w ciągu webinarium. I jeśli chodzi o tą naszą propozycję scenariusza spotkania, to chcemy, żeby on pozwolił zacząć rozmowę o demokracji
w waszej społeczności. Spotkanie w tym formacie ma też pomóc właśnie w ćwiczeniu tego słuchania innych osób i zadawania im pytań po to, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę i też ma pomóc zrozumieć takie różne, często złożone motywacje, które stoją za takim czy innym stanowiskiem. Zakładamy, żeby taka rozmowa o demokracji mogła tutaj się odbyć w taki pogłębiony sposób. Warto, żeby to były osoby starsze niż 14 lat, bez żadnej górnej granicy wiekowej. Jak przebiega takie spotkanie krok po kroku? Po pierwsze, zaczynamy od przygotowania pewnych jakby zasobów do tego, żeby spotkanie się odbyło. Oczywiście trzeba wysłać zaproszenie, poinformować jakoś o tym, że planujecie takie spotkanie, zebrać osoby chętne do udziału w takiej rozmowie. I poza tym to, co jest nam potrzebne, to są dosyć proste rzeczy. Potrzebujemy jakiejś przestrzeni. To może być sala, najlepiej taka, w której dosyć swobodnie możemy się poruszać. Ale jeśli macie jakąś odpowiednią przestrzeń na zewnątrz, gdzie nie ma zbyt dużego hałasu, gdzie też są komfortowe warunki, takie spotkanie przy dobrej pogodzie może odbyć się też na zewnątrz. Potrzebujemy 4 kartek A4, na których będziemy zapisywać pewne rzeczy i potrzebujemy taśmy malarskiej, za pomocą której przykleimy te kartki czy to na ścianie, albo przymocujemy je na podłodze po to, żeby się nie przesuwały. I na tych 4 kartkach A4 piszemy takie stwierdzenia jak tak, nie, być może i nie wiem. I te kartki rozmieszczamy w 4 kątach sali. I też zaraz będzie taki slajd z wizualizacją, jak to może wyglądać. Kiedy już osoby przychodzą na nasze spotkanie, zaczynamy od krótkiego wprowadzenia. Informujemy, że właśnie spotkanie będzie poświęcone rozmowie wokół tematu demokracji. Dajemy też możliwość, żeby każdy przedstawił się na tym spotkaniu, czyli możemy w formacie rundki poprosić właśnie o to, żeby każdy powiedział, jak ma na imię, czym się zajmuje i też co sprowadza go tę osobę na to spotkanie. I przedstawiamy też krótko zasady. One nie muszą być jakieś rozbudowane, ale właśnie ze względu na format rozmowy istotne jest to, żeby podkreślić, że podczas tego spotkania chcemy lepiej przedstawić swoją perspektywę, podzielić się spojrzeniem na różne tematy i że też staramy się słuchać siebie nawzajem uważnie po to, aby lepiej zrozumieć inne osoby. I dalej przedstawiamy właśnie instrukcję, jak będzie przebiegało spotkanie. I to jest właśnie ten obrazek z taką wizualizacją. Mamy przestrzeń, w której umieszczamy te nasze 4 kartki A4, na których jest napisane tak, nie, być może albo nie wiem. Prosimy grupę, żeby zebrała się pośrodku sali i informujemy, że będziemy czytać pewne stwierdzenia i prosimy o to, żeby każdy zajął takie miejsce w sali, które najlepiej odzwierciedla stosunek tej osoby do danego stwierdzenia. I właśnie trzeba się przemieścić, zająć odpowiednie miejsce w sali. I też istotnym takim aspektem jest to, że w dowolnym momencie osoba, która chce zmienić swoje miejsce w sali, przejść do innej kartki, może to zrobić. To może być wskutek jakiejś własnej refleksji, to może być po tym, co usłyszy od którejś z innych osób uczestniczących, ale w dowolnym momencie jest taka możliwość przemieszczenia się w sali. I następnie przechodzimy do czytania i do omawiania tych stwierdzeń. Tutaj na zdjęciu widzicie grupę w takiej gotowości do tego właśnie, żeby zająć odpowiednie miejsce w sali. I ja pokażę teraz kilka przykładów takich stwierdzeń, które znajdziecie właśnie w scenariuszu. Tych propozycji jest dosyć dużo
i zachęcamy do tego, żeby wybrać z nich dwie, trzy propozycje, dlatego że samo omówienie każdej z nich też wymaga pewnego czasu i no po prostu nie jest to wystarczające, 2 godziny na spotkanie nie są wystarczającym czasem, żeby omówić wszystkie te stwierdzenia. I widzicie teraz właśnie kilka propozycji takich stwierdzeń, które można wykorzystać do rozmowy. Na przykład, demokracja jest najlepszą formą rządu. Decyzje należy podejmować zawsze zgodnie z wolą większości. Mniejszość powinna podporządkować się większości. Polsce udało się obronić przed zagrożeniami dla demokracji. Jestem dumny czy dumna z demokracji w Polsce. Polska może być dumna ze swojej transformacji demokratycznej. I jeszcze kilka propozycji innych. Demokracja w naszym kraju wymaga poprawy. Nasz kraj funkcjonuje w sposób demokratyczny. Sprawy w naszym kraju mają się ku lepszemu. Obywatele Polski mają wpływ na funkcjonowanie kraju. Źródłem władzy w Polsce jest naród. Każdy powinien szanować wolności i prawa innych. Wszyscy są równi wobec prawa. I to jest właśnie jakby pewna pula propozycji, z której możecie wybrać 2, 3 stwierdzenia, po to, aby właśnie przeczytać je, poprosić, żeby osoby uczestniczące zajęły to miejsce w sali. I kiedy już staną przy wybranej przez siebie kartce, prosicie o to, żeby podzieliły się. Dlaczego taki, a nie inny wybór? Dlaczego stanęły obok tej, a nie innej kartki? Pozwalamy, żeby taka osoba mogła wyjaśnić swoje stanowisko. My, jako osoby prowadzące, możemy zadawać pytania po to, żeby pogłębić i też przypominamy innym osobom uczestniczącym o tym, żeby starać się słuchać, aby zrozumieć właśnie pozostałe osoby. I też istotne jest tutaj to, żeby jakby podkreślić to, że staramy się nie komentować tego, co ktoś mówi, co mówi jakaś inna osoba, tylko raczej jeśli coś wzbudza być może nasze emocje czy zainteresowanie, to żeby postarać się sformułować pytanie po to, aby lepiej tę osobę zrozumieć, zamiast tego, żeby wdawać się w jakiś spór, sprzeczkę, czy komentować po prostu to, co ktoś powiedział. I to też jest zazwyczaj taki moment, który wymaga pewnego treningu, w takim sensie, że często właśnie osoby, które mogą być może pierwszy raz brać udział w spotkaniu w takim formacie, będą miały tendencję do tego, żeby jednak starać się wchodzić komuś w słowo, zaprzeczać, właśnie od razu komentować i podawać jakieś być może kontrargumenty do tego, co ktoś mówi. I tutaj ważne jest to, żeby starać się tak trochę przejść na taki moment refleksji, czyli jakby zatrzymać takie jakieś sprzeczki, być może, które mogą się pojawiać między osobami, a starać się stworzyć przestrzeń do tego, żeby te wypowiedzi mogły w pełni wybrzmieć i żebyśmy mogli dopytać po to, żeby lepiej zrozumieć inne osoby. I też przypominamy o tym, że w dowolnym momencie można przejść na inne miejsce w sali. Jeśli tak się wydarzy, to warto też zapytać te osoby, które się przemieściły, co sprawiło, że tak zrobiły, co wpłynęło na to. I po takim przeczytaniu i omówieniu 2, 3 stwierdzeń, kiedy pojawi się już kilka różnych wątków, różne wypowiedzi, też zbierzemy różne doświadczenia, to warto wrócić z powrotem do koła, po to, żeby krótko takie spotkanie podsumować. Kiedy już siedzimy wspólnie z osobami uczestniczącymi w kole, można spróbować właśnie te wątki zebrać, też zadając jakieś pytanie podsumowujące. I istotne jest to, żeby to pytanie było otwarte, po to, żeby ono pozwala w ten sposób wrócić do różnych rzeczy, które się pojawiły w rozmowie, ale też, żeby to było pytanie, które powiedzmy nie naprowadza w jakimś kierunku i też które pokazuje
powiedzmy, troskę o jakieś wspólne wartości i wspólne dobro. I tutaj kilka propozycji takich pytań podsumowujących. To może być na przykład, co może sprzyjać dobremu funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju? Jak waszym zdaniem należy zadbać o demokrację w naszym kraju? Albo co jest dla mnie ważne w demokracji? I to są pewne propozycje w scenariuszu, ale tak samo można to dostosować. Być może w trakcie naszego spotkania pojawią się jakieś wątki, które będziecie chcieli bardziej ująć właśnie w tym pytaniu podsumowującym. I tak przebiega właśnie to spotkanie. Na koniec oczywiście dziękujemy osobom za udział w spotkaniu, za podzielenie się swoją perspektywą. I też jeśli będziecie mieli ochotę, można zaprosić do udziału właśnie w kolejnych spotkaniach w takim cyklu. I też jeszcze kilka takich może metodologicznych uwag, o czym warto pamiętać podczas pracy właśnie tą metodą, podczas organizacji takiego spotkania. Przede wszystkim to jest to, że jeśli na przykład przeczytaliście te stwierdzenia, one być może nie do końca Wam odpowiadają, a może macie pomysły na jakieś własne zdania, które można byłoby tutaj umieścić, to jakby żaden problem. Można to zrobić, można całkowicie jakby elastycznie tutaj zaadaptować ten scenariusz zgodnie ze swoimi pomysłami i potrzebami. Powiedziałam na przykład, że takim pretekstem do organizacji spotkań mogą być wybory, więc być może można tutaj włączyć stwierdzenia, które odnoszą się do wyborów, na przykład coś w stylu udział w wyborach powinien być obowiązkowy. Jako przykład takiego stwierdzenia pobudzającego do rozmowy, do dyskusji. O czym warto pamiętać, jeśli formułujecie te swoje inne stwierdzenia do wykorzystania w tym ćwiczeniu? Warto, żeby to były stwierdzenia proste, żeby były dość krótkie, dlatego że jeśli będzie to zdanie podrzędnie złożone, to może być po prostu takie trudne do zrozumienia na słuch przez uczestników i będzie to wymagało licznych powtórzeń z waszej strony, co po prostu utrudni przebieg tego spotkania. I też warto unikać form przeczących w samym tym stwierdzeniu, dlatego że to też jakby utrudnia jakby przetworzenie i odniesienie się, czy ja jestem na tak, czy ja jestem na nie, jak ja to rozumiem. Tak, czyli stwierdzenia warto, żeby były proste, krótkie i bez form przeczących. I też to, z czym się możecie spotkać, to że jednak kiedy czytamy te kilka stwierdzeń, wszyscy zajęli miejsca w sali, my to potem omawiamy, to też trwa dosyć długo. Jeśli całość spotkania zaplanowaliśmy powiedzmy na 1,5, na 2 godziny, no to sam ten proces omawiania 3 różnych stwierdzeń może zająć na przykład do godziny. I jest to w oczywisty sposób dosyć męczące, żeby stać cały ten czas. Warto zachęcać tutaj osoby do tego, żeby usiadły, czy to na podłodze w sali, czy na krzesłach, które znajdują się gdzieś obok tych kartek, ale żeby odbyło się to też z zachowaniem tego jakby wyboru, przy której z kartek stajemy czy siadamy, żeby było jasne po prostu, jakie jest czyjeś stanowisko w danej sprawie. I też to, z czym się możecie spotkać, to z takimi komentarzami od uczestników, że nie, że te stwierdzenia to w ogóle są złe, że one są nieprecyzyjne, że nie wiem, upraszczają, no generalnie, że nie można zająć stanowiska wobec tego stwierdzenia, bo ono po prostu jest nieodpowiednie. I trochę to jest tak, że te stwierdzenia specjalnie takie są, to znaczy one są w pewien sposób generalizujące, one jakby uogólniają albo w sposób taki dosyć kategoryczny przedstawiają pewne rzeczy, po to właśnie, aby wzbudzić tą refleksję i dyskusję wokół tego, co jakieś pojęcie dla mnie znaczy, jak ja rozumiem to sformułowanie, jakie moje doświadczenia, czy z jakimi moimi doświadczeniami to stwierdzenie się łączy.
Więc jeśli jakby spotkacie się z takim komentarzem, że to stwierdzenie jest złe, to nie zmieniajcie tego stwierdzenia, tylko po prostu wyjaśnijcie, że prosicie o to, żeby zająć to miejsce w sali zgodnie z tym, jak dana osoba to stwierdzenie rozumie, co jest dla niej jakby najważniejsze w rozumieniu tego stwierdzenia i też właśnie, że będzie możliwość opowiedzenia, dlaczego to jest właśnie taki, a nie inny wybór. I trochę jak pytaliśmy o to, dlaczego rozmowa o demokracji może być trudna, i Sebastian napisał właśnie, że dużo ludzi różnie rozumie i definiuje pojęcie demokracja, to jakby te stwierdzenia i odnoszenie się do nich może właśnie pomóc omówić to, jak my i jak inne osoby uczestniczące w spotkaniu właśnie rozumiemy to pojęcie, jak na nie patrzymy i jakie mamy perspektywy. I to tyle, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania. Natomiast w takim uzupełnieniu do tego scenariusza chcemy zaproponować jeszcze jeden format spotkania, który może posłużyć do tego, żeby te wątki jakoś pociągnąć czy kontynuować. Może się okazać, że to pierwsze spotkanie no, było rzeczywiście udane i udało się porozmawiać na kilka istotnych wątków i że chcielibyście Wasze rozmowy wokół tego tematu demokracji kontynuować. I chciałabym zaproponować takie narzędzie, które też może być przydatne właśnie do tego, żeby zorganizować jeszcze jedno spotkanie wokół tego tematu demokracji. I takim narzędziem jest gra dyskusyjna wydana przez naszą fundację. Gra nazywa się Przepis na demokrację. To jest, nazywamy to grą, ale nie jest to gra w takim klasycznym rozumieniu, czyli nie jest to gra, w której można wygrać. I znowu jest to bliskie naszemu podejściu dialogowemu, gdzie nie chcemy, żeby ktoś wygrywał, ale ta gra pomaga właśnie z wykorzystaniem różnych elementów omówić, jak budowana jest demokracja, co jest w niej ważne i jakie mogą być dla tej demokracji zagrożenia. I tak dosyć krótko chciałabym przedstawić, jak ta gra wygląda, po to, żebyście mogły zobaczyć, czy jest to dla Was takie narzędzie, które może być ciekawe do wykorzystania w Waszej pracy. I znowu zaznaczę, że jest to narzędzie raczej do wykorzystania albo z osobami dorosłymi, albo z młodzieżą powyżej 14 roku życia, ze względu na to, że pojawiają się tam takie pojęcia, niektóre już dosyć trudne, związane z demokracją, co też jakby wymaga pewnego rozumienia tych pojęć i dlatego lepiej, żeby to była tak zwana młodzież w starszym wieku. Ta gra została opracowana przez norweską organizację Rafto Foundation for Human Rights. Jest to organizacja działająca na rzecz praw człowieka i właśnie to oni stworzyli te elementy gry. Fundacja, którą ja reprezentuję, Fundacja Edukacja dla Demokracji, przetłumaczyła tę grę na język polski, wydaliśmy ją po polsku i już odpowiadając na pytanie Katarzyny w czacie, czy grę można otrzymać, grę jak najbardziej można otrzymać, można ją od nas zamówić. Gra sama w sobie jest bezpłatna, prosimy tylko o pokrycie kosztów wysyłki, dlatego że na to nie mamy środków. Natomiast gra jest jak najbardziej dostępna i do wykorzystania. Jak ona wygląda? Takim ogólnym celem tej gry jest zbudowanie demokratycznego społeczeństwa. I jakby to my na ten cel patrzymy jakby na dwóch poziomach. To znaczy, z jednej strony w samym procesie gry my budujemy tę demokrację, czyli osoby uczestniczące z wykorzystaniem różnych elementów tę demokrację budują, ale też ich rozmowa o tej demokracji, ich rozmowa o państwie, o tym, co jest w nim ważne, pomaga też tym osobom ćwiczyć te kompetencje istotne w społeczeństwie demokratycznym. Czyli to budowanie jakby odbywa się na dwóch poziomach. W ramach gry budujemy taką pewną modelową demokrację, ale też jako grupa uczestnicząca rozwijamy sami swoje umiejętności demokratyczne.
Takim pierwszym etapem jest to, że budujemy państwo. Mamy takich 6 elementów, z których staramy się to państwo zbudować. Patrzymy na to, w jakiej kolejności pewne elementy powinny się pojawiać przy budowaniu państwa. Kiedy już to państwo zbudujemy, to przechodzimy do takiego etapu demokratyzacji i staramy się z tego państwa zrobić demokrację. I tutaj mamy do wyboru dosyć dużo składników, z których możemy wybrać tylko 6. I należy zastanowić się wspólnie w grupie omówić i nie poprzez głosowanie, nie poprzez wybór większości, ale w toku takiej rozmowy i poprzez przyjście do pewnego konsensusu, wybrać te elementy, które w odczuciu całej grupy są niezbędne do tego, żeby to państwo funkcjonowało w sposób demokratyczny. I to są takie elementy na przykład jak wolność zgromadzeń, jawność życia publicznego, wolne, sprawiedliwe wybory, ale też na przykład może być przejrzystość władzy, to może być wolność zgromadzeń, już powiedziałam. No, w każdym razie jest tutaj dosyć duży zasób elementów, z którego możemy tę demokrację budować. I na kolejnym etapie bronimy naszej demokracji przed zagrożeniami. Grupy, które uczestniczą właśnie w takiej rozgrywce, otrzymują od osób prowadzących różnego rodzaju zagrożenia, wyzwania dla swojej demokracji i też muszą wspólnie zastanowić się nad tym, czy demokracja, którą zbudowali, pozwala się przed tym konkretnym zagrożeniem uchronić. I jeśli nie, to też wspólnie zastanawiają się, co należałoby dodać po to, aby ta obrona przed zagrożeniem była możliwa. I takim ostatnim etapem tej rozgrywki jest taka refleksja, spojrzenie na te wszystkie elementy, które się pojawiły i zastanowienie się, jak to jest u nas. Czyli jeśli mamy te dobre elementy i te złe, czy te zagrożenia, to co z tego w przypadku dobrych jest w naszym kraju, dobrze funkcjonuje w naszym kraju, a być może w jakich obszarach mamy do czynienia z pewnymi wyzwaniami czy niedociągnięciami. I tak samo jeśli chodzi o zagrożenia czy wyzwania dla demokracji. Można wspólnie przyjrzeć się temu i zastanowić się, co z tego, które z tych zagrożeń na przykład w ogóle nie są obecne w naszym kraju, a które być może się pojawiają i przed którymi my teraz stoimy, przed którymi jakoś warto chronić naszą demokrację. I taki proces rozmowy, rozgrywki z wykorzystaniem tej gry też trwa, no powiedziałabym, warto mieć minimum 1,5 godziny, a 2 godziny powinny nam pomóc, pozwolić przejść ten proces w całości, również tym końcowym etapem właśnie takiej refleksji nad tym, jak ta demokracja wygląda u nas. I Ada też widzę, że już wrzuciła link do informacji o tym, w jaki sposób grę można otrzymać na czacie, więc zachęcam do tego, żeby wejść na tę stronę, tam też jakby znajdziecie taki bardziej szczegółowy opis tego, jak gra przebiega. Można sobie pobrać prezentację z informacją właśnie o tej grze, jaki jest właśnie taki scenariusz przebiegu tej gry i też można tę grę zamówić, więc jakby zachęcam i do zapoznania się z tymi materiałami, a jeśli rzeczywiście Was to zainteresuje i widzicie, że możecie to wykorzystać, to zachęcam do tego, żeby taką grę zamówić. I też już w nawiązaniu do całego scenariusza działań, do całej propozycji właśnie tej rozmowy wokół demokracji, chciałabym podać jeszcze kilka źródeł, w których możecie znaleźć właśnie więcej czy wiedzy, czy inspiracji do prowadzenia takich spotkań w formacie dialogu. Pierwsze to oczywiście model budowania dialogu krok po kroku, który powstał w ramach projektu Jak Rozmawiać. I tam znajdziecie więcej informacji właśnie na temat metody dialogu, na temat podejścia dialogowego, na temat tego, w jaki sposób takie przestrzenie do dialogu można stwarzać.
I to jest materiał dostępny po polsku, wydany w ramach projektu Jak rozmawiać przez FRSI. I również w temacie dialogu dostępny jest w języku polskim podręcznik Dialog i transformacja konfliktu, napisany przez Nansen Center for Peace and Dialogue, czyli organizację też jakby na metodologii, której bazujemy w takich działaniach dialogowych. W tym podręczniku znajdziecie jeszcze jakby więcej takich treści właśnie związanych z dialogiem, związanych z przyglądaniem się sytuacjom konfliktowym i też między innymi znajdziecie opis tej metody 4 kąty, który może Wam pozwolić wykorzystać ją też w innych tematach niż demokracja. W serii webinariów, którą proponujemy, są też inne tematy właśnie na przykład jak klimat i różnorodność i absolutnie tą metodę 4 kąty można wykorzystać też do rozmowy wokół tych innych zagadnień, czyli klimatu, czy demokracji, czy różnorodności. Więc to jest jakby, no zależy to od Was, czy chcielibyście też zaadaptować tę metodę do swoich potrzeb. I ponownie link, który pojawił się już w czacie, czyli informacja o grze Democracy Cake z prezentacją, scenariuszem gry i właśnie informacją, jak można ją zamówić. Bardzo dziękuję wszystkim za udział i zachęcam do wykorzystania i scenariusza, i przetestowania gry w Waszych działaniach lokalnych w swoich społecznościach. Bardzo dziękujemy, Natalio. Dziękuję Wam wszystkim za dzisiejszą obecność. Zachęcamy do korzystania z materiałów projektu Jak rozmawiać oraz wszystkich wspomnianych na dzisiejszym webinarze przez Natalię. Wszystkie te materiały zostaną oczywiście udostępnione na stronie projektu. Dziękujemy i do widzenia.